Witam serdecznie, dzień dobry. Chłodno, mroźno. Wreszcie mamy odrobinę zimy, troszeczkę mrozu, który jest bardzo, bardzo potrzebny. Także witam Was dzisiaj chłodno. Najniższą dziś temperaturę w Polsce minus 32 stopnie zanotowano w Parczewie na wschodzie kraju. Do 27 stopni poniżej zera spadł słupek rtęci na północnym wschodzie, a do minus 18 na południowym wschodzie. Wreszcie dotarła do nas zimowa aura, mroźna aura, lekko opóźniona może, ale jest. Mróz jest bardzo potrzebny, więc to w dobrym momencie, tak? To jest idealny moment właśnie na mróz, kiedy ta przyroda jest przygotowana do tego mrozu, kiedy przyroda, zwierzęta również są gotowe właśnie do zimy, pojawia się właśnie ta zima. Także nie martwcie się o zwierzęta, one sobie świetnie radę dają, właśnie, zwłaszcza te zwierzęta dziko żyjące, nie zniewolone przez ludzi. Także zima to taki okres, do którego one się tutaj przygotowywały od dłuższego czasu, więc nie macie się czym martwić. Zwierzęta jak najbardziej dadzą sobie radę w takich warunkach zimowych, mroźnych i tym podobnych. Także to jest, wracamy do tego, co było zawsze na przełomie. Zazwyczaj największe mrozy występowały na przełomie stycznia i lutego. Tak więc zadbajcie o to, żeby mieć ciepło. Zadbajcie o to, żebyście mogli skorzystać z tego właśnie chłodu, mrozu fajnego. Przebywać dużo na zewnątrz, tak? Dużo aktywności na zewnątrz podczas takiego mrozu, co daje hard właśnie ciała. Co daje odporność na wszelkiego rodzaju jakieś tam infekcje, uodparnia i później nie jesteśmy, że tak powiem, narażeni na żadne choroby, infekcje i tym podobne sprawy. Także hard ciała jest bardzo, bardzo ważną rzeczą właśnie tutaj w okresie takim zimowym. Przepięknie przebrały się na zimowo zagajniki i lasy. Tylko kto miał głowę, by w taką pogodę wybrać się na spacer? Na drogach całej Polski służba drogowa dzień i noc toczyła batalię, by zapewnić przejezdność przynajmniej na głównych szlakach komunikacyjnych. Takie niewielkie temperatury rzędu tam do minus 20 stopni to jest samo dobro dla wszystkiego, dla całego życia w przyrodzie, leśnego życia, ponieważ bez tych mrozów byłoby bardzo dużo robactwa, byłoby również bardzo dużo wszelkich pasożytów, które no, niszczą również później uprawy podczas sezonu letniego. Także mróz jak najbardziej jest skazany i chwała temu, że wreszcie dotarł do nas ten mróz. Gwałtowne śnieżyce, zamiecie i ostry mróz. Zima przypuściła atak na północy od Suwałk, Gdańska i Szczecina, przesuwając się w głąb kraju. Porywisty wiatr zasypał śniegiem drogi i szlaki kolejowe. Komunikacja niemal całkowicie sparaliżowana. Wielu kierowców już nie zdążyło na sylwestrowe zabawy. Takie niewielkie temperatury rzędu tam do minus 20 stopni to jest samo dobro dla wszystkiego, dla całego życia w przyrodzie, leśnego życia, ponieważ
Bez tych mrozów byłoby bardzo dużo robactwa, byłoby również bardzo dużo wszelkich pasożytów, które no, niszczą również później uprawy podczas sezonu letniego. Także mróz jak najbardziej jest skazany i chwała temu, że wreszcie dotarł do nas ten mróz. Przypominam również o tym, że w tej chwili jest najlepszy czas na pozyskanie właśnie drewna księżycowego, o czym mówiłem w poprzednich filmikach. Ubywający księżyc daje nam właśnie możliwości pozyskania drewna księżycowego, które możemy sobie później wykorzystać jako drewno konstrukcyjne, czy tam drewno do jakichś różnych innych rzeczy, które chcemy z niego wykonać. Także tylko przypominam, żeby się nikomu nie zapomniało. Oczywiście tym osobom, które są zainteresowane tą kwestią. Dziś mam tu temperaturę w granicach chyba tam minus 14, minus 15, więc idealnie ciepło, idealna temperatura, która daje pełen komfort termiczny, zwłaszcza w takich miejscach jak las, gdzie jesteśmy osłonięci od wiatru, osłonięci od właśnie tych powiewów i jakichś takich bardzo zimnych, więc las też daje taki spokój, tak? Spokój, jeśli chodzi o spokój termiczny. Napiszcie w komentarzach, jak tam u was pogoda, jak tam u was temperatury, czy dziadek mróz do was zawitał, czy jesteście odporni na takie temperatury, ponieważ no tak jak mówię, w ostatnich latach w większości miejsc ze względu na cykle natury ta temperatura była, te zimy czasami w ogóle nie było, tak? W tej chwili z powrotem wracamy na tory i możemy się spodziewać w następnych latach również coraz to bardziej srogiej zimy, tak jak to było kiedyś w latach 70., tam 78 chyba, 79, gdzie była tak zwana zima stulecia, taka propaganda, zima stulecia. Zimą ona jest, wiadomo, że wszędzie gdzieś musi być więcej, żeby gdzieś mogło być więcej, musi gdzieś ubyć, prawda? Czyli w jednym miejscu nie było śniegu, a w drugim było śniegu tego dużo, a w tej chwili jest odwrotnie. Tutaj, gdzie było dużo śniegu, tak jak w moich okolicach, w tym roku jest bardzo mało śniegu. Ta zima jest bardzo łagodna, fajna. Ja się z tego cieszę. Troszeczkę odpoczynku od tej dużej ilości śniegu, która jest, no, czasami jest uciążliwa, ale za to w innych regionach tego śniegu właśnie nie brakuje. I to jest właśnie te prawdziwe cykle natury, które tutaj zmieniają się wraz z czasem, tak? Co kilkanaście lat te cykle one ulegają zmianom i po prostu tak to jest. Patrzę, bo tu jakieś ślady są. Jakby nie wiem, czy to zajączek albo jakiś lisek na górę po drzewie wchodził. O, tup, hyc. Hyc. I aż tam do góry poszedł sobie, widzicie? Także jakaś wywiórka pewnie jakaś. Tak patrzę po tym, to wywiórka będzie. Po śladach. O. One tutaj sobie buszują po tych drzewach. Często. Tak to mniej więcej wygląda. No
No i cóż, więcej nie będę tutaj za bardzo się rozkręcał o zimie. Krótki taki wrzut prosto z ręki, jak to mówią. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie zimę, czy wolicie lato, czy lubicie ciepłe kraje, czy może zimne. Ja osobiście bardzo lubię właśnie tematy zimowe takie kraje bardziej zimowe niż te tropikalne i to jest dla mnie bardziej optymalny klimat. Najwidoczniej mam rzadszą krew. Tak to jest, bo ludzie, którzy właśnie żyją na północy bardziej, są to ludzie z rzadszą krwią, a ludzie południa to mają tą krew znacznie gęstszą. Tak to mniej więcej wygląda. Fajnie. Cóż, serdeczności życzę wam dużo dobrego. I widzimy się za chwilę pewnie. Jakoś tam znowu wrzucę jakiś tam nowy filmik, w którym postaram się coś tam przemycić do tej przestrzeni. Wracamy do redakcji. Liczymy, ile jeszcze dni zostało do końca zimy. Łykamy witaminy i do roboty. Zaczynamy montować kronikę. Mimo mrozów nie dajemy się. Trzymajcie się. Hej, bye.